Cześć, witam Was na kanale Ogrodis M. Dziś pieczemy króla jesieni, orzechowca miodowego. Ale to nie będzie zwykły przepis. Pokażę Wam mój sekret, który nadaje ciastu niecodziennego smaku. Cała tajemnica tkwi w olejku rumowym, który przemycam do ciasta, polewy i do masy budyniowej. To ten akcent wyróżnia mój orzechowiec. A skoro mowa o masie, zdradzę Wam, jak zrobić ją gęstą i stabilną. Dzięki własnej roboty budyniowi masa nigdy nie wypłynie. Poza tym dobrze rozdrobnione orzechy sprawią, że ciasto będzie się kroić jak marzenie. Jeśli szukacie unikalnego przepisu, który zachwyci wszystkich, zostańcie ze mną. Zaczynamy! Na początku przygotowuję ciasto miodowe o wyjątkowym smaku i aromacie. Do miski wsypujemy 3 szklanki mąki. Teraz pół szklanki cukru, 3/4 kostki masła. Kroję je na małe kawałki. Pamiętajcie, by masło było wyciągnięte prosto z lodówki. Wbijamy 2 jajka, dodajemy pół szklanki miodu, i sodę oczyszczoną, 2 łyżeczki. A teraz czas na mój sekretny składnik, olejek rumowy. Dajemy go kilka kropel. Nie można przesadzić, gdyż nadmiar może być przytłaczający. O, jaki cudny zapach! Ciasto na orzechowca dobrze i energicznie ugniatamy. Musimy upewnić się, że wszystkie składniki idealnie się połączyły w jednolitą masę. Jeśli ciasto jest lepkie i klei się do rąk, nie martwcie się, to normalne. W żadnym wypadku nie dosypujcie mąki do ciasta, gdyż gotowy placek może wyjść wtedy zbyt twardy i suchy. Ale jak sobie pomóc? Aby ułatwić sobie pracę, co jakiś czas oczyśmy ręce z ciasta, umyjmy, osuszmy, a następnie lekko poprószmy mąką. Dzięki temu ciasto przestanie się kleić do dłoni, a my będziemy mogli kontynuować ugniatanie. I tak co jakiś czas. Ale pod żadnym pozorem nie dosypujmy mąki do ciasta, gdyż będzie za twarde. Gotowe ciasto dzielimy na 3 części. Każda z nich będzie warstwą do naszego orzechowca, ale ostatnia będzie wyjątkowa, wzbogacona o karmelizowane orzechy. Pierwszą część ciasta przekładam do formy wyłożonej papierem. Na tyle, ile to możliwe, rozkładam ciasto. Gdy robi się ciężko, wyciągam papier z ciastem na blat i pomagam sobie wałkiem. Wałek musi być obsypany mąką. Rozwałkowuję, aż powstanie prostokąt o wymiarach blachy. Ja używam blachy 37 na 25 cm. Rozwałkowane ciasto jeszcze na chwilę wkładam do blachy, formuję brzegi, wyciągam z blachy i na papierze wkładam do piekarnika. Tak samo robię z drugą częścią ciasta. Obie części piekę 11 minut w 180 stopniach Celsjusza. Po upieczeniu obie warstwy pozostawiamy do wystygnięcia. Nie próbujmy niczego przyspieszać. Jeśli ciasto będzie choćby letnie, masa zacznie nam wypływać i orzechowiec nie będzie miał tego uroku. To ciasto wymaga cierpliwości. W trakcie pieczenia możemy przygotować 3. warstwę orzechowca. Orzechy siekamy na mniejsze kawałki. Pamiętaj, że przygotowanie orzechów ma istotne znaczenie. Jeśli się do tego przyłożymy, ciasto będzie kroiło się dobrze. Im mniejsze kawałki, tym łatwiej będzie pokroić. Będziemy jeszcze podgotowywać orzechy i to też zmiękczy i ułatwi krojenie.
ale mimo wszystko trzeba je pokroić drobno. Do przygotowania warstwy orzechowej potrzebujemy 250 g orzechów włoskich. To jest około 1,5 szklanki połówek orzechów. 75 g masła, czyli 200-gramową kostkę dzielimy na 8 części i 3 części dajemy do garnka. Do masła wsypujemy pokrojone orzechy i dodajemy jeszcze 5 łyżek cukru. Czekamy, aż masło się rozpuści i chwilę gotujemy, ciągle mieszając. Pod koniec dodajemy 2 łyżki miodu i odrobinę olejku rumowego. W trakcie gotowania w syropie orzechy nasiąkają i stają się miękkie oraz karmelizowane, co znacznie ułatwia krojenie ciasta i nadaje wyjątkowego smaku. Jeszcze ciepłą masę wykładamy na trzecią część ciasta. Jaki to będzie smak? Na samą myśl aż ślinka cieknie. Po wyłożeniu wkładamy do rozgrzanego piekarnika i pieczemy 11 minut. I choćby wizualnie mogło się wydawać, że trzeba ten czas wydłużyć, nie róbmy tego. Zbyt długie pieczenie sprawi, że ciasto będzie trudno kroić. Gdy ciasto wyciągniemy z piekarnika, może się wydawać, że jest zbyt luźne, niedopieczone, ale zostawmy go, nic z nim nie róbmy. Ostygnie, to będzie idealnie. Jeszcze raz przypomnę, ciasto musi być dobrze wystudzone, całkowicie zimne. W przeciwnym wypadku zepsuje masę i będzie ona zbyt luźna. Skoro ciasto gotowe, bierzemy się za przygotowanie masy. Do garnka z podwójnym dnem wlewamy 2 szklanki mleka, wsypujemy 1 łyżkę cukru i 1 łyżkę miodu. Mieszamy, aż się wszystko rozpuści i pozostawiamy do zagotowania. Teraz do kubeczka wlewamy 3/4 szklanki mleka. Wsypujemy 2 czubate łyżki mąki pszennej i 2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej. Wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby nie było grudek. Wlewamy do gotującego się mleka, cały czas mieszając. I teraz w tym momencie dodajemy jeszcze olejek rumowy, kilka kropelek. I mieszamy, aż się zgęstnieje. Budyń musi być naprawdę gęsty. Już możemy go wyłączyć i zostawić do całkowitego wystygnięcia. A oto kolejny etap przygotowań. Ubijamy kostkę masła i dodajemy budyń po 1 łyżce, cały czas miksując. Masa wygląda przepysznie. Co za smak. Ale dodamy coś jeszcze, co jeszcze ten smak podkręci. Zobaczcie. Orzechy. Pół szklanki. Mielimy jak najbardziej. Tak będzie idealnie. Orzechy będą wyczuwalne, ale nie będą przeszkadzały w jedzeniu. Orzechy dodajemy do masy i pamiętamy jeszcze o jednym sekretnym składniku. Olejek rumowy. Kilka kropli. Mieszamy tak, żeby tylko połączyć składniki, nie za długo. I mamy gotową, wyborną masę. Naprawdę jej smak jest przepyszny.
Pozostaje nam teraz tylko wyłożyć masę na ciasto. Połowę kładziemy na pierwszą warstwę, równo rozsmarowując. Kładziemy kolejną warstwę ciasta, a na nią pozostałą część masy. Na wierzch kładziemy warstwę z orzechami. W sumie ciasto gotowe, ale nie jest ono jeszcze gotowe do jedzenia. Zawsze pozwól orzechowcowi odpocząć i stężyć w lodówce przez kilka godzin, a najlepiej przez całą noc, zanim zaczniesz go kroić. Wiem, że to jest trudne, ale naprawdę warto poczekać. Ciasto będzie smaczniejsze i łatwiejsze w krojeniu. Orzechowiec to jedno z moich ulubionych ciast. A jakie wy ciasta lubicie najbardziej? A co myślicie o tym przepisie? Jeśli wolisz łatwiejsze i szybsze przepisy, to zapraszam do obejrzenia filmu Poznaj przepis na szybkie ciasto ze śliwkami. Karta ukazała się właśnie w prawym górnym rogu i jest dostępna w opisie. Zachęcam do zrobienia orzechowca, bo naprawdę jest wyborny. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i smacznego!